się zza prowizorycznej barykady. Poddaję się, zawołał. Hejka, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Ja już za niedługo wychodzę. Jedziemy dzisiaj na Guannali spotkać się razem z moją koleżanką, która miała wyjechać do Polski, ale okazało się, że zostaje z nami trochę dłużej. I słuchajcie, mini denko, dlatego że pokończyły mi się produkty, a w końcu muszę te opakowania wyrzucić. Mam tutaj Medipil Multox Glow Moisturing Pad. One kosztują 5000 i są z Daiso i polecam. Bardzo fajnie nawilżały moją skórę, a żałuję, że wcześniej ich nie używałam. Naprawdę pozytywne, fajne padsy, tanie, więc jeżeli macie okazję do zakupu, to proszę bardzo. Wiecie co? To jest w ogóle Medipil, więc on nie jest dostępny tylko w Daiso, ale także w Olive Young czy w jakichś portalach zakupowych, więc możecie go dorwać nie tylko w Daiso. Polecam. Do tego tutaj, jak widzicie, wykorzystany do cna krem od Round Lab. Jest to krem z Yakong, czyli nie pamiętam, jaką chyba była to soja. Bardzo fajny krem, fajnie się rozprowadza, nie ma takiego silikonowego zakończenia, jak używałam przez chwilę inny krem. Już Wam go pokazuję, o co mi chodzi. Bo już jakiś czas temu zakupiłam Ceramon Hydration Cream od Boha Bioheal i niestety ten krem nie jest dla mnie pozytywnym kremem. Wiecie dlaczego? Bo ma właśnie takie silikonowe zakończenie i niestety zauważyłam, że po używaniu tego kremu zaczęłam dostawać takie mini kropeczki na czole. Czyli po prostu mnie zapychał. Teraz jestem na Toridenie i widzę, że te kropeczki zaczynają mi schodzić, skóra zaczyna się odpychać, więc oczywiście, jak już znacie mnie, Toriden Solid In Cream Plus Dipantenol jest naprawdę fajnym kremem, jeżeli chodzi o zimę, jeżeli potrzebujemy porządnego zabezpieczenia, nawilżenia naszej skóry w takie mroźne wiaterki jak u nas w Busan się przydają. Ten krem jest lżejszy, dlatego to jest dla osób, które nie potrzebują aż tak mocnego nawilżenia. Ja teraz wolę właśnie Toriden. Niestety Ceramon nie przypasował mi, więc prawdopodobnie może wyślę mojej siostrze, bo będę teraz wysyłała im paczkę, to może ten krem spakuję, może jej przypadnie do gustu. No i w końcu nadszedł ten czas, kiedy po długich chęciach zaczynam powoli remontować moje mieszkanie. Remontować w budżecie, więc zapraszam Was na moją w tym tygodniu przygodę w staraniu się, aby to mieszkanie troszeczkę odświeżyć w taki budżetowy sposób, więc pierwsze co, tak jak Wam wspominałam, kupiliśmy tą szafkę tam z tyłu i ta szafka od Rybek niestety nie do końca pasuje w tym kolorze, więc
zróbmy, zaimpregnujmy. Tym bardziej, że ta szafka potrzebuje troszeczkę impregnacji. Raz tam ciekło trochę wody z akwarium, potem się zalało, więc też ma dużo takich, wiecie, zanieczyszczeń, więc zróbmy razem. Zaczniemy od tamtego boczku, bo sprawdzimy też, czy ten kolor będzie ok albo i nie, więc zaczynamy. W ogóle nie opowiadałam Wam, co się wczoraj działo. Patrząc na kolor, jest bardzo podobny do szafki, którą mam tutaj, więc udało mi się wtrafić. Niestety w Korei ciężko znaleźć takie sklepy, gdzie podobnie jak w Polsce wchodzicie, możecie sobie kolory wybrać i nie ma z tym problemu. Tutaj jednak wszystko zamawia się przez Coupang i to jest taka, wiecie, wtrafię albo nie wtrafię. No na szczęście mi się udało i szafka chyba będzie miała podobny kolor jedna do drugiej. To jest plus. A bałam się, że kupię złą farbę, ale jednak się udało. I tak przy okazji właśnie wczoraj byliśmy z moją koleżanką w restauracji. To widzieliście, mignęły Wam urywki. Byliśmy w ogóle w restauracji, którą chciałam już dawno zobaczyć. Jest to restauracja wegetariańska. A w Korei, jak wiecie, wegetariańskich restauracji nie ma za dużo, więc skorzystanie z takiej usługi było bardzo fajne. Jedzenie bardzo pyszne i przy okazji sporo było osób, obcokrajowców, albo mieszanych par. Tak, bo raczej wegetarianizm, jak już pewnie nieraz słyszeliście, w Korei zbytnio popularny nie jest. Dlatego te restauracje dopiero zaczynają się pokazywać i dopiero teraz bardziej fokusują się na osoby, które mięsa nie jadają. What you want? But I think it's too small, yes? Maybe two. This facility was good. I mamy tego tu. Jezu, tak się zastanawiam, gdzie woda poszła. Jak oni to zrobili, że wypompowali całą wodę z rzeki. Idziemy teraz na odebranie kolejnego prezentu Eliasza na gwiazdkę, czyli na musical Cabot K. I przy okazji też byliśmy sprawdzić miejsce, gdzie no nie do końca tu będzie miał, ale myśleliśmy, że będzie miał zajęcia z piłki nożnej. Eliasz zaczyna raz w tygodniu chodzić właśnie na piłkę nożną, żeby zobaczyć, jak będzie mu to szło, czy mu się spodoba. Na początek właśnie raz w tygodniu, może następnym razem zdecydujemy się na przykład za miesiąc, za 2 miesiące, 2 razy w tygodniu po prostu zwiększyć, ale jak na razie raz w tygodniu piłka nożna. Zastanawialiśmy się też, czy taekwondo, ale Eliasz jednak taekwondo nie chciał, zdecydował się na piłkę nożną, więc będzie fajnie. Liczę na to, że będzie fajnie. Body
wróciliśmy do domu, byliśmy coś zjeść, do tego bardzo fajny był Kabotka, Eliaszowi się chyba podobało, tak mi się wydaje, to był musical, więc wiecie, może myślał, że to będzie jakiś film, a okazało się, że jest musical, ale i tak on jest wielkim fanem, powiedział, że chłopak jest sztuczny, a roboty są prawdziwe, więc tak, dzieci mają inne patrzenie na świat. Dobra, gotuje się rosół. O tej godzinie, późno, ale słuchajcie, wybieramy się jutro na wycieczkę i jedziemy na takie typowe koreańskie zimowe atrakcje, czyli zamarznięta rzeka, tam będą łowili ryby, z czego my nie będziemy korzystać oczywiście, będziemy jeździć na sankach, chyba na łyżwach, ogólnie zabawa na zamarzniętej rzece. Oczywiście daleko, bo 3 godziny od nas, dlatego, że będzie to daleko, wrócimy późno, gotuje ciepły rosół. Wiecie, nie ma nic lepszego po zimowych atrakcjach, po takim zimnie, który aż uszy się czerwienią, policzki całe czerwone. Nie ma nic lepszego niż kawał dobrej zupy i my właśnie ten kawał dobrej zupy będziemy mieli na jutro, jak wrócimy. Wypijemy sobie po kubeczku z makaronem, z kurczakiem, z właśnie marchewką. Będzie idealnie, mam nadzieję. A Was oczywiście zabieram razem ze mną na wycieczkę. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dobra, ja idę się wykąpać. Jutro rano wstajemy, więc za chwilę pójdę także spać szybciutko, bo wstajemy rano o 8. Słuchajcie, 3 godziny jazdy, bo oczywiście w Busan jest bardzo ciepło. Dzisiaj było w ogóle 7 stopni o 19, więc zima, zobaczymy, czy w ogóle będzie w tym roku. Może trzeba poczekać tak do lutego, coś takiego. Zobaczymy. Dobra, lecę, bo też robi się powoli późno, a tak jak powiedziałam, muszę się jeszcze wykąpać. Dobrze, słuchajcie, lecimy, tak jak Wam wczoraj wspominałam, lecimy na północ Korei, tam będziemy bawić się chyba w śniegu, zobaczymy, na pewno na zamarzniętej rzeczce, spakowani na maksa, ale to się przekonamy dopiero jak dojedziemy, dlatego że jak to zawsze bywa na takich wycieczkach, jak się rozpakowujesz, okazuje się, że tego nie wzięliśmy, tego nie wzięliśmy, ale zobaczymy. Nice looking this socks. Dobra, słuchajcie, niestety się wkopaliśmy, zamknęli nam naszą zabawę na zamarzniętej rzece. Niestety był tak silny wiatr, że tam wszystko niby jest zepsute, muszą to wszystko zorganizować i otwarcie jest dopiero w środę, w przyszłym tygodniu. Tak, poinformowali o tym wczoraj, pewnie wieczorem. My nie zobaczyliśmy, bo nie spodziewaliśmy się takiej sytuacji. To jest też nauczka dla nas, żeby dzień wcześniej po prostu sprawdzać, dzień wcześniej zobaczyć, czy na pewno jest wszystko otwarte, jeżeli jest to zabawa na świeżym powietrzu. No niestety tak wyszło, chciałam Wam pokazać, a niestety jest jak jest. Dobra, my kombinujemy teraz, żeby pojechać sobie nad morze, tam wracać do Busan tym brzegiem morza i po prostu, jeżeli będzie coś ciekawego, to się zatrzymać i sobie pozwiedzać. No niestety, tak bywa. Czy wyjazd nam nie wyszedł? Tak i nie. Na pewno jest to lekcja na przyszłość, żeby 10 razy coś potwierdzić, zanim ruszy się w drogę. W Korei niestety nieraz przekonałam się, że przepływ informacji kuleje. Zdarzało nam się odbić od drzwi, bo restauracja nie wspomniała o przerwie, albo jechaliśmy gdzieś, gdzie dane miejsce już dawno nie istniało. Planowanie wycieczek to ciągła niewiadoma. I o ile nie jest to częścią spontanicznego planu, lepiej sprawdzić coś kilkukrotnie.
niż później srogo się rozczarować. From far away she looks so good. Grew up in the same neighborhood, and that's how to rub salt in a wound. Spend a few hours on the reservoir. Never broke a bone, so I'm gonna try hard to prove you wrong. That I'm not who I used to be. I'm not living at 17. Let's go. To są falochrony. 10 feet away, she's like a primrose. You're never taking me alive, so come close. And I know why you said it, 'cause I'm reading every word in your voice. Now I'm not who I used to be. And maybe it's Co myślicie o remontach budżetowych? Czy takie szybkie zmiany w ogóle mają sens? Moim zdaniem wszystko zależy od funduszy i naszych skilli. Ale umówmy się, efekt bywa różny. Zawsze mam ten lęk, że to, co w mojej głowie wygląda super, w rzeczywistości wyjdzie zupełnie inaczej. A jak jest u Was? Wizja zawsze pokrywa się z efektem końcowym? Czy w ogóle robicie takie budżetowe remonty u siebie w mieszkaniach? Na dzisiaj koniec. Zrobiłam naklejkę na szafkę. Mam mieszane uczucia. Mój mąż musi przyjść do domu, zobaczyć to, jak to wygląda. Muszę znaleźć dobry system, który pomoże mi to jak najładniej zrobić, bo widzę, że mam bąbelki. Niestety, dlatego że ten początek jest bardzo ciężki, żeby to tak jakoś ułożyć, żeby było wygodnie. Tym bardziej, że trzeba przy okazji robić nie w taki sposób, bo wtedy ta naklejka dostaje takiego śladu, ale powoli. Tylko i wyłącznie to. Nawet nie ciągnąć, tylko w taki sposób pchać tą naklejkę. Dzięki temu nie ma bąbelków, ale to później, na sam początek, kiedy musisz zacząć tą całą sprawę właśnie z naklejaniem, to już jest większy problem. No zobaczymy, jak na razie wygląda tak, jak to wygląda. Muszę się na tym skupić, ale jest to trochę ciężkie. Dobrze, że zaczęłam. Mój mąż przyjdzie. On się zastanowi, czy będziemy to robić, czy nie, i wtedy pojadę po kolejnych szafkach. Pewnie w niektórych momentach będzie ciężko, na przykład właśnie tutaj, bo mam coś, co nie mogę odmontować, więc będę musiała naklejać na tym miejscu, co może być jeszcze bardziej trudne. Potem zastanawiam się właśnie sprawdzić, czy mogę te u góry szafki pomalować, a nie naklejać naklejek. Wtedy użyję tej farby oraz tego primera, tylko właśnie moja koleżanka mówi, że to są klejone szafki, więc możliwe, że farba nie będzie trzymała na takiej klejonej szafce. Zobaczymy. Jak na razie muszę chyba to przetrawić. Podobna jest ta naklejka do zmywarki, ale troszeczkę się różni, ale to odrobina, więc to mi nie przeszkadza. Kolor mi nie przeszkadza, bo jest w miarę fajny, ładny, który będzie pasował w ogóle tutaj do salonu, ale no właśnie jakość. Czy jakość będzie mi przeszkadzała, bo wiem, że później te fronty będzie można wymienić, zakupić nowe, może tutaj remodeling kiedyś w przyszłości zrobimy, jak na razie nie będziemy robić, więc trzeba myśleć nad tym, żeby jakoś zrobić po mojemu tą kuchnię małym kosztem, więc albo to, albo będzie taka szara. Raczej odkleić? Myślę, że na spokojnie damy radę to odkleić, jeżeli jednak nie zdecydujemy się na zmianę. Nie ma tego dużo, ale też nie jest to aż tak widoczne, więc jeżeli będą jakieś takie niedoskonałości, to nie będzie mi to tak przeszkadzać, ale jednak
Mam mieszane uczucia jak na razie. Myślałam, że to będzie lepiej wyglądać. Dajcie znać, co w ogóle o tym myślicie, czy byście się podjęli czegoś takiego, czy w ogóle jak to wygląda. Ja za chwilę będę się zbierała na Somion, bo zdecydowałam, że się przejadę, dlatego że dzisiaj ładna pogoda i zabieram Was ze sobą. Dobra, szybki fit check i zobaczmy, co dzisiaj mam. Mam białe spodnie, Conversy, wygodne, bo pochodzimy chwilę, ale później idziemy po Eliasza. Mamy też torbę, shopping bag, dlatego że może coś uda mi się kupić. Mamy też marynarkę, płaszczyk, zależy kto jak na to patrzy, taki oversize, bardziej męski, z dużymi ramionami, więc widać, że jest troszkę przyduży, w kolorze takiego brązu. Dajcie znać, co myślicie i widzimy się już w metrze. Chciałam pokazać Wam dzisiaj coś ciekawego w Olivieng, ale uderzyły mnie totalne pustki na półkach. Wiedziałam, że to popularne miejsce, bo sklep jest na stacji metra, ale taki widok raczej nie zachęcił do zakupów. Skoro tu byłam, zajrzałam do 3 lumpeksów, które są tuż obok. Często je odwiedzam. To prawdziwy miks wszystkiego. Od skórzanych kurtek po sukienki z plastiku. Większość tych rzeczy pochodzi z Japonii i po jakości widać, że Japończycy chyba bardziej cenią sobie dobre składy niż Koreańczycy. Choć oczywiście mogę się mylić. Zanim odebrałam synka, wpadłam jeszcze do księgarni. Były tłumy. Szukałam czegoś po angielsku, ale większość nowości miałam już przeczytaną. Najdziwniejsze były jednak ceny. Zamiast w łonach podano je w funtach. Do teraz zastanawiam się dlaczego. Walkocie. Albo wojna i takie blokady, jakie Marii. Jestem w trakcie czytania Królestwo Mostu. Bardzo ciekawa w ogóle książka. Czyta Marta Żmuda-Trzebiatowska. Opinie są różne o jej, jakby to powiedzieć, dubbingu, tak? Czytania, ale mi się nawet całkiem podoba. Lektor nie jest taki zły. I słuchajcie, chciałam Wam pokazać, co żem zakupiła. 2 rzeczy, które dzisiaj zakupiłam. To pierwsza rzecz to jest z Second Shopu. Nie będę Wam bliżej tego pokazywała, bo ogólnie zrobię Wam w daily vlogu może którymś ostatni haul z Second Shopu, żebyście widzieli wszystko, co tak ostatnio zakupiłam i co ciekawego tam znalazłam, ale mam taki zielonkawy sweter, jak widzicie, zielone ciągle jest w moim sercu. Jest to w ogóle wełna z 80% i wygląda bardzo ciekawie, tym bardziej, że miałam coś podobnego od mojej babci, świętej pamięci babci, i zostało to w Polsce, nawet nie wiem, czy jeszcze gdzieś zostało, czy moja siostra nosi. Wiem, że w pewnym momencie ona zaczęła to nosić, a teraz to już nie wiem. Było to różnokolorowe, bardzo podobne do tego, bo to jest długie. Wyobrażam sobie skórzane spodnie do tego, rajstopy i te moje długie takie, wiecie, buty. I kupiłam też Vogue'a, koreańskiego Vogue'a. Ja zawsze chciałam mieć, marzy mi się po prostu poukładać i od czasu do czasu sobie poczytać. Jeżeli jesteście zainteresowani zobaczeniem, co tutaj ciekawego w takim Vogue'u jest koreańskim, to możemy razem jednego dnia spojrzeć. Jeżeli nie jesteście za ciekawi, to po prostu sobie sama będę go przeglądać. To na pewno, to i tak na pewno wcześniej. Ogólnie się zastanawiam, czy on jest cały po koreańsku, bo tutaj okładka nic nie wskazuje na to, że jest po koreańsku. Vogue Korea number 354 January 2026. Tak, nic tu nie wskazuje, że jest to Korea.
więc jestem też ciekawa, bo oni tutaj wszystko, jak widzicie, zapakowują w plastik, żeby się nie zniszczyło. Pójdę, poczytam sobie może dzisiaj i złożę na półeczkę i może będę co ciekawsze numery sobie oglądać. Też chciałam właśnie na stolik poukładać fajnie gazety, właśnie Vogue, bo jak Ci interesuje modą, już długo, bardzo długo się interesuje. Dobra, i tutaj też chciałam się z Wami pożegnać. Pożegnać z tym vlogiem, pożegnać z tym weekly, pożegnać się z tym tygodniem. Dziękuję Wam serdecznie za to, że tutaj jesteście, że oglądacie, że doszliście do końca. Oczywiście zapraszam Was do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć w kolejnym vlogu. Pa!